I witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinek o tunerze ze stajni Yamaha model T85. Tuner uznawany na forach internetowych przez miłośników FM za tuner kultowy z racji swoich parametrów, z racji swoich właściwości dźwiękowych. No, cieszy się dość dużą estymą na rynku wtórnym. Również osiąga dość przyzwoite ceny. Jest to tuner do zestawu wieżowego, łącznie z końcówką pasujący, może nie łącznie, ale pasujący do końcówek z linii M, czyli M60, M65, M80, M85. Pasuje on, jeśli chodzi o design, o budowę, o rozmiar, do tego zestawu wieżowego, do tej końcówki mocy z przewzmacniaczem C60, C80 i tak dalej. Jest to tuner, który, jeśli chodzi o model, gości już u mnie przynajmniej trzeci model, na pewno, jeśli chodzi o strojenie. I sam jestem w posiadaniu również swojego egzemplarza T85. Może krótki opis funkcji i budowy. Włącznik sieciowy, przełączniki wyboru presetów, czyli bank pamięci. Tu taka ciekawostka. Można było sobie dopasować nazwy stacji radiowych. Tutaj chyba niemieckie. Tutaj ktoś niestety wydubał WD, WPR5 lub coś podobnego. To są te blaszki, może nie blaszki, te plastyczki można wyjąć, jak widzicie. Na aukcjach internetowych widziałem gdzieś dostępne do kupna. Można było sobie dopasować swoje nazwy stacji. Pewnie to w latach 80. było dostępne, 90. z nazwami stacji. Można było sobie tutaj osadzić swoje nazwy ulubionych stacji i mieć zapamiętane. Góra to stacje od 1 do 10. Po przełączeniu presetów mamy stacje od 11 do 20, czyli łącznie 20 stacji możemy zapamiętać. Na środku centralnie umieszczony wskaźnik czy wyświetlacz alfanumeryczny wskazuje nam o odbiorze stereo, FM, częstotliwość, MHz, dość duża linijka LEDowa rozbudowana, wskazująca nam siłę sygnału. CSL jest to komputerowy system, czy jak to nazwała Yamaha, dostrajania się automatycznego, czyli trzymania zera. Tutaj widzicie zero cały czas sobie chodzi, trzyma się przy około 20 mV. Przełączyć można się na dostrajanie ręczne. W tym momencie w ręcznym dostrajanie jest około 2 mV. Ktoś powie, że troszeczkę słabo dostroiłem, jeśli chodzi o CSL, czy automatyczną. Zapraszam do zajrzenia do serwisówki. Akurat przy tym egzemplarzu, czy przy tym modelu Yamaha troszeczkę otoczyła tajemnicą procedurę strojenia i trzeba troszeczkę sobie pokombinować samemu, dojść jak to zestroić system CSL z ręcznym dostrojem się do stacji. No, jest pewien trik, który Yamaha nie wiedzieć czemu ukryła. I strojenie według serwisówki, no wybaczcie, ale nie przynosi rezultatów. Co dalej mamy? Strojenie automatyczne, czyli jak widzicie nawet na kawałku kabla z generatora zatrzymujemy się na stacjach, więc to potwierdza to, że tuner jest zestrojony poprawnie. Dalej mamy dostrajanie ręczne. Dostrajanie ręczne jest tyle ciekawe, że możemy dostrajać się do 10 kHz do stacji, przez co ten tuner jest tunerem lubianym przez środowisko DX-owców, czyli ludzi łapiących słabe stacje, bo można się dostroić bardzo precyzyjnie do stacji, wyszukać ją pomiędzy tam
tłem innych stacji. Funkcja memory, czyli zapamiętywanie FM/AM przełącznik, przełączanie się na strojenie automatyczne lub manualne. W trybie manualnym mamy strojenie co 50 kHz i oczywiście działa tutaj nam dostrajanie precyzyjne do co 10 kHz. RF Mode, czyli Direct Normal, jest to nic innego jak tłumik sygnału, tak żeby przy silnej stacji móc wytłumić sobie sygnał, żeby nie dochodziło do przesterowania WC czy głowicy lub toru pośredniej częstotliwości. Wybór filtrów pośredniej częstotliwości i tutaj Yamaha pokazuje pazur. Mamy 4 dostępne przedziały, funkcje lub pasma filtrów pośredniej częstotliwości. Super wide, super szeroki wide, szeroki narrow, wąski, super narrow, super wąski. Przełączać się możemy ręcznie i wyszukiwać na ręcznie ustawionym filtrze lub możemy skorzystać z automatycznego wyszukiwania, z automatycznego dostrajania się toru pośredniej częstotliwości i zobaczcie jak to działa. Pomimo iż w ustawie wymuszam super narrow, czyli super wąski, po włączeniu automatycznym dopasowało do super wide, ponieważ tutaj mamy tylko stację z generatora, czyli nasz sygnał z generatora, nic pomiędzy, dlatego automatyczne strojenie dajmy, dobrze, dlatego łapie nam w super wide. Dynamic Blend, czyli to nic innego jak znana jest funkcja High Blend, Sony i innych tunerów, czyli obcinanie lub no tak można nazwać. Jest to obcinanie wysokich częstotliwości, tak aby w trybie stereo przy słabym sygnale nie słychać uporczywego ćwierkania, strzelania i smażenia w kolumnach głośnikowych. No i oczywiście auto, stereo lub mono. To tyle z funkcji. A może zanim zajrzymy do środka, to tutaj na ekranie teraz powinien pojawić Wam się kilka fotografii, do czego te dziwolągi mogą służyć. Poznałem kilku lub kilka osób, które lubią zagadnienie Toru FM, które lubią słuchać jeszcze audycji radiowych i ostatnimi czasy powymienialiśmy się troszeczkę swoimi doświadczeniami na temat tunerów, może nie tych najwyższej półki, ale powiedzmy z tej średniej półki tunerowej. Nie chodzi tu tylko tutaj o kwoty cenowe, czy tam ceny tych tunerów, ale o ich parametry. Ja uważam, że Yamaha jest taką średnią półką. Są lepsze tunery, są tunery lepiej brzmiące, przynajmniej dla mnie, bo to oczywiście każdy ma swój wzorzec. Wszędzie zachwalana była Yamaha, jednak niestety czegoś brakowało w tym dźwięku. Temat drażliwy, więc nie będziemy tutaj opisywać co było nie tak w dźwięku. Z właścicielem doszliśmy do wniosku, że spróbujemy wymienić wzmacniacze operacyjne. Z racji, że tuner jest porządnie zestrojony, została tylko wymiana jeszcze opampów na coś nowego. Oryginalnie były zastosowane, moi drodzy, tutaj 9-pinowe wzmacniacze operacyjne marki JRC, NJM 2043S i NJM 2041S. Aby zastosować tutaj opampy w obudowie DIP 8 należało wykonać taką oto przejściówkę, podstawkę, adapter. Można było oczywiście zakupić oryginalne, gdzie może nie oryginalne, ale zakupić gotowy produkt, gdzie cena była, no nie w tym momencie nie pamiętam, ale chyba gdzieś około $10 za sztukę, więc uważam to, że cena zbyt wygórowana jak na taką podstawkę. Mijało się to z celem zastosowania takiej podstawki. Zastosowałem taki patent, jak widzicie.
czyli podstawkę rzędową, precyzyjną. Włożyłem podstawkę precyzyjną DIP 8. Brakujące nóżki dolutowałem kynarem, najkrótszą ścieżką jak się da. Działa, nie wzbudza się. Uważam, że patent sprawdzony. Dzielę się tutaj z Wami takim patentem. Może ktoś wykorzysta gdzieś. Polecam. Szybka sprawa. Tanio. Myślę, że solidnie. Wzmacniacze trzymają się bardzo dobrze. Nie ma tutaj jakiegoś braku kontaktu. Nie wiszą one w powietrzu. Tak to wygląda. Taką zastosowaliśmy przeróbkę. To jedyna modyfikacja, którą tutaj poczyniłem. Więcej nie ma co działać. Może budowa. Teraz jeszcze parę słów o budowie. Sekcja zasilacza z transformatorem sieciowym. 2 stabilizatory, napięć zasilających, dość duży kondensator Nishikona 4700, główny kondensator filtrujący. Lecimy sobie dalej. Oczywiście zobaczcie, głowica FM na osobnej płytce połączona kablami, czyli nie łączy się ona w żaden sposób mechanicznie z płytą główną. Zaraz Wam pokażę ciekawostkę, ale omówimy sobie budowę do końca. Tor AM, tor pośredniej częstotliwości, ciągnący się aż dotąd. Słuchajcie, jest to kawał płyty. Tor pośredniej częstotliwości, jak widzicie, zrealizowany na elementach dyskretnych, czyli na tranzystorach, a nie na układach scalonych. Jest bardzo dużo punktów strojeniowych. 2 obwody strojeniowe do trybu Super Wide, jeszcze jeden do trybu Wide. Tu mamy tryb Narrow i Super Narrow już na filtrach nie tych niebieskich, nie tych o najwyższej jakości, zapewniającej najwyższą jakość dźwięku. Można by się tu pobawić pewną modyfikację, ale zdobycie tych filtrów niebieskich o tak wąskim paśmie jak tutaj, te oto orzeszki, może być bardzo trudne. A poza tym właścicielowi zależy na jak najwyższej jakości dźwięku, więc słuchanie w trybie Super Narrow raczej odpada. Detektor, cewka detektora. Dalej mamy tu szeroko rozbudowany MPX, czyli detektor, czyli super, czyli stereodekoder, zbudowany też jako taka hybryda, nie na jakimś układzie stereodekodera gotowym, jednym, tylko taka hybryda na wzmacniaczach operacyjnych, tranzystorach. Jeśli chodzi o strojenie separacji kanałów, osobno jest dla trybu Super Wide, osobno dla trybu Wide. Bardzo fajnie można sobie wyregulować, zaraz zobaczymy na pomiarach. I tutaj na wyjściu MPX-a właśnie zmienione opampy. W tym momencie założone są marki JRC 4562 i na wyjściu również bufor również zmieniony. Czy to coś nam dało? Jedni powiedzą, że słyszą, drudzy, że nie. Ja potwierdzam, że jednak zmiana dźwięku jest, czy na plus, czy na minus, to oceni właściciel. Na pewno jest ta zmiana słyszalna. Uważam, że tego, co szukaliśmy, to lekko, można powiedzieć, to, czego szukaliśmy, się ujawniło, więc jest zmiana według mnie na plus, ale to oceni właściciel. Myślę, że film włączę, dopiero puszczę, jak otrzyma tuner. I tyle, jeśli chodzi o budowę. Tutaj właśnie mamy układ kontroli, czyli ten CLS Control z dziwnymi punktami strojeniowymi. To wszystko, jeśli chodzi o budowę. No dość rozbudowany tuner. Ładna budowa, która mi się podoba, przejrzysta, ciekawa. Głowica dość znacznie rozwleczona, można powiedzieć. Nie ekranowana zbytnio. Można by uważać, że jakiś błąd tutaj Japończycy popełnili. Jednak nic bardziej mylnego. Zajrzymy sobie teraz na krótkie pomiary.
i rzut oka na pomiary. Niecała 1/100 kanał lewy, niecała 1/100 kanał prawy, przyjmijmy 1/100 kanał lewy, kanał prawy. W widmie na analizatorze widać tylko dominującą drugą harmoniczną. Intermodulacyjny niziutko, THD plus szum nisko, ale ktoś zauważy, że w kanale prawym mamy niższe SNR. Powie ktoś, że coś strojenie moje nie poszło nie tak, więc od razu uspokajam. W każdym z 3 egzemplarzy, które weszły na mój stół, było to samo zjawisko, czyli prawy kanał w Yamaha T85 ma niższe SNR. Nie z racji tego, że ten kanał jest jakoś słabszy, tylko zobaczcie, jaka jest częstotliwość pilota, 19 kHz, jak ona jest dominująca, jak jest wysoka w stosunku do kanału lewego. Czym to może być spowodowane? No, szukałem przyczyny, próbowałem to zestroić, za Chiny ludowe się nie dało tego zrobić w żadnym z 3 egzemplarzy. Zmieniałem również filtry kanałowe z lewej na prawą stronę w nadziei, że może to jest to. No niestety te egzemplarze widać tak mają. Niczym to nam nie przeszkadza, no chyba że ktoś jest nietoperzem. Raczej tego nie usłyszymy, a raczej na pewno nie usłyszymy. W pomiarach nam troszeczkę to bruździ, więc aby się uwolnić od tego, żeby nie kłuło w oczy, możemy zrobić taką rzecz, że obetniemy sobie pasmo naszego analizatora. Zobaczymy, czy może tyle wystarczy. No i już mamy obcięte gdzieś dookoło. Ile tu mamy herców? 15 kHz, czyli obcięliśmy do 15 kHz i zobaczcie, 79 kanał lewy, 78 SNR kanał prawy. 1/100 kanał prawy, 9000 kanał lewy. No wiadomo, że w miarę nagrzewania delikatnie to pływa, ale bardzo stabilny jest ten tuner. To jest tryb White. Zobaczmy w trybie Super White. Praktycznie bez zmian, to samo. W tym momencie jest tryb Super White. Przełączam się na tryb White. Tryb Narrow. Niecałe 0,4, więc niektóre tunery tyle nie mają na starcie, co Yamaha w trybie Narrow, czyli wąskim. I w trybie Super Narrow 0,05, również wynik imponujący. Może sobie zróbmy taką rzecz, że sprawdźmy sobie czułość stereo w trybie White. Sprawdzam w trybie White, ponieważ tryb White będzie przez właściciela, z mojej wiedzy wynika to, że będzie najczęściej używanym trybem. Minus 80 dBm, mamy ponad 50 jeszcze decybeli SNR, minus 85 dBm, minus 85 dBm i zobaczcie 47 decybeli jeszcze SNR, czyli minus 85 dBm to już mamy czułość na poziomie 12,6 mikroV, czyli jeszcze zejdziemy, stereo jeszcze mamy zapalone, minus 87, już nam gaśnie dioda stereo, czyli czułość użytkowa naszego tunera to minus 86 dBm. Przy minus 86 dBm to mamy 11 mikroV, czyli przyzwoity wynik. W trybie Super Narrow zobaczmy, czy jeszcze niżej zejdziemy. Minus 87, minus 88, minus 89, minus 90 dBm. Gaśnie nam dioda stereo. Czyli minus 89 to jest w trybie Super Narrow czułość. Czułość w trybie Super Narrow niecałe 8 mikroV, czyli bardzo przyzwoity wynik. Jeszcze zobaczmy w takim razie czułość w trybie mono. W trybie mono lecimy aż osiągniemy 26 dB SNR i mamy 26 dB SNR. Nawet troszkę więcej dałem, żeby to było jakiś tam wiarygodniejszy pomiar. Minus 100 dBm, czyli 2,24 mikroV. Dobrze. Wracamy w takim razie do trybu stereo, do pełnego sygnału z generatora. Jak widzicie, ładnie wrócił do pomiarów. 8
tysięczny kanał lewy, 9000 kanał prawy, 80 dB SNR, więc troszkę go przedmuchało. Proponuję jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Odłączyłem system automatyki, jestem w trybie white. Zobaczmy sobie szerokość naszych filtrów w trybie white. Będę odstrajał częstotliwość z generatora aż do momentu, gdy złapiemy 26 dB SNR. Jak widać, już nie jesteśmy w trybie stereo, jesteśmy w trybie mono. 100 kHz w górę i jeszcze ponad 40 dB SNR. 140 za dużo. 143, przepraszam. Tak, 130 kHz w górę, czyli szerokość filtra pośredniej częstotliwości w trybie white to jest około 260 kHz, w trybie super narrow nie ma wielkiej różnicy, praktycznie niezauważalna różnica. A zobaczmy w takim razie w trybie super narrow. Patrzcie, w trybie white mamy jeszcze 27 dB SNR przy 130 kHz odstrojenia częstotliwości w górę. Przełączam się na super narrow. Praktycznie sygnał już jest wyciszony, 18 dB SNR, czyli tryb super narrow ma 120 kHz odstrojenia, czyli 240. Czyli tak naprawdę niewiele się różni ten tryb od trybu white. Są to kosmetyczne zmiany, więc spodziewałem się, że będzie tutaj węziej troszeczkę na tym trybie super narrow, przepraszam, no ale jak widać różnica jakaś tam jest. Niewielka, bo niewielka, ale jednak super narrow w praktyce daje radę i wycina nam ładnie te stacje. Ok, wróciliśmy sobie do trybu white. Przejdźmy do automatu, do strojenia w automacie. I też taka ciekawostka, że w automacie, zobaczcie, będę się odstrajał i ten system CSL, zobaczcie jak trzyma nam, cały czas nam trzyma. Ja się odstroiłem o 300 kHz w górę i on nadal trzyma nam tą stację. 1 MHz się odstroiłem w górę, czyli 98,3 z generatora on nadal trzyma i stara się dostroić do danej stacji, więc ten system bardzo fajnie działa, to dociąganie, więc to się udało Yamasze zrealizować bardzo przyzwoicie. I powrót, niecała jedna setna. W miarę nagrzewania się te parametry nam się lekko poprawiają. Co zostało nam jeszcze do sprawdzenia? Zobaczmy sobie w trybie white, już nie będę zmieniał. Zestrojenie stereodekodera. Kanał lewy, kanał prawy powinien być wycięty i mamy taką sytuację, że mamy 53 do 1 dB, czyli około 52 dB separacji. Kanał prawy 53 do 3, czyli około 50 dB. Ja jeszcze pozwolę sobie to delikatnie poprawić. Nie w tą stronę. Poprawimy. Zjechaliśmy. Teraz jest rewelacja. Super. Teraz poprawimy jeszcze delikatnie lewy, aby nie było nie smaku. Dobrze. To nie apteka. Zostawiamy tak jak jest. Kanał prawy jeszcze raz. Kanał lewy. Separacja poprawiona. Bardzo ładnie zachowana. I zobaczmy jeszcze jedną rzecz, jak nasz tuner działa w praktyce. Ja pozwolę sobie podpiąć antenę i sprawdzimy jak stroi. A zapomniałem jeszcze o jednej ciekawostce, którą chciałem Wam pokazać, a w którą myślę niewielu by uwierzyło. Dużo się mówi o izolacji sprzętu audio od podłoża, tak aby odizolować od pewnej wibracji, od tego, aby nie wpadał sprzęt w rezonans z dźwiękiem, który wydobywa się z kolumn, bo jak wiecie, dźwięk to nic innego jak fala mechaniczna, czyli ruch
drgania cząstek powietrza przenoszone na obudowę. I teraz pytanie, czy takie drgania od sprzętu, od chodzących ludzi, od stukania, od wiercenia u sąsiada mogą wpływać na jakość dźwięku? No okazuje się, moi drodzy, że tak, jest to jak najbardziej mierzalne. Nie chcę tutaj wywołać jakiejś burzy, tylko Wam pokażę, jak to wygląda, przynajmniej na przykładzie tunera. Widzimy SNR 79, 78 dB, THD niziutko i zobaczcie, co tylko zrobię. Delikatnie zacznę pukać w płytkę głowicy. Widzicie, co się dzieje, jak spadło nam SNR, jak wzrosły znacznie szumy, jak się to tło, zobaczcie na analizatorze widma, jak to całe tło nam się podnosi. Im mocniejsze strzały, tym gorsze parametry, tym większe zniekształcenia. Wydawałoby się, że w płytę główną też, jak będę stukał, też się te drgania przenoszą. I dlaczego wspominam o tym, że ta płyta jest odizolowana, płyta głowicy odizolowana od płyty głównej? No właśnie może po to, żeby drgania z płyty głównej nie przenosiły się na głowicę. Być może taki był zamysł. No można się zdziwić, prawda, że nawet ruszanie tunerem wpływa nam na parametry. Stuknięcie w stół to już w ogóle straszny podskok, jeśli chodzi o to tło i obniżka parametrów, więc myślę, że takie wyśmiewanie do końca pewnych stabilnych, jak to się mówi, standów, czy to pod kolumny, czy pod sprzęt audio, być może nie do końca jest uzasadnione, ale to przemyślenie zostawiam już dla Was. Jak widzicie, są rzeczy, które można zmierzyć i które mierzalne są i mają mierzalny wpływ na jakość dźwięku. Nawet stukanie paluszkiem po panelu przednim już nam wpływa na obniżenie parametrów. Taka ciekawostka. Może coś w komentarzach napiszecie, czy stosujecie jakieś stędy, jakieś maty wyciszające, tłumiące, czy jakieś nóżki, podstawki i tego typu rzeczy. No oczywiście można pojechać z tematem i zacząć się dyskutować nad zasadnością niektórych gadżetów audio, ale to nie o tym w tym momencie. Tutaj pokazaliśmy coś, co jest faktycznie mierzalne, a czy słyszalne? Myślę, że niektórzy by to na pewno wyłapali. Dobra, podłączam antenę i krótko zobaczymy jeszcze, jak stroi nasz tuner. I mamy kawałek anteny podpięty. Zobaczmy, jak w praktyce działa tuner. No stroi i zobaczcie to, co pokazywałem Wam wcześniej. Automatycznie sobie wybiera filtr pośredniej częstotliwości, jeśli chodzi o nastawy. 96,9, czyli łapiemy tutaj Słowację, trójeczka, RMF. Widzicie, słaba stacja gdzieś tam po sąsiedzku z innymi Super Narrow, dlatego że tutaj 94,4 była kolejna stacja, więc Super Narrow wybrał nasz układ kontroli. Gdy będzie stacja silna, bez sąsiedztwa, przełącza nam się na szersze pasmo toru pośredniej częstotliwości. Tutaj zaraz będę miał lokalną silną stację, więc zobaczymy. I zobaczcie, lokalna silna stacja w trybie White. No i tyle. Tuner działa, stroi w automacie. I zaraz RMF jest. I lecimy dalej. Góra pasma. OK. O, i znalazł. O, bardzo ładnie. Nie każdy tuner znajduje tą stację. Jest pomijana, ponieważ 200 kHz niżej jest silna stacja Radio Maryja. Dobrze, to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten tuner. Myślę, że tuner warty odcinka, warty pokazania, zaprezentowania. Czy jest to dobry tuner?
Według mojej opinii tak. Po pewnych modyfikacjach można nieco podrasować go. Wiadomo, ile ludzi, tyle opinii, ale jeśli chodzi o funkcjonalność, o wartość, o własności użytkowe, przede wszystkim wielka zaleta tego tunera to zdolność do odtwarzania, odbierania stacji słabych bez ćwierkania, świergotania na wysokich częstotliwościach. Jest to rzecz, którą ja nie lubię, nie toleruję w tunerze. Dla mnie dobry tuner musi być przede wszystkim cichy. Jakością ma się zbliżać wręcz do odtwarzania dźwięku z płyty kompaktowej lub z jakiegoś streamera czy ze źródła zewnętrznego. Uwielbiam, jak jest totalna cisza podczas właśnie wieczornego czy nocnego odsłuchu audycji. Nic tak nie przeszkadza i nie denerwuje, jak podczas ciszy, wyciszenia w utworze lub między utworami słychać to świerkanie i to smażenie na wysokich częstotliwościach. Ten tuner to potrafi i to bez filtru Dynamic Blend. Potrafi to w trybie wide, potrafi to w trybach węższych. Macie słabszą stację. W trybie narrow na pewno odbierzecie. Macie stację silną, bez sąsiedztwa. Tryb super wide lub wide. Jak widzicie, niewielka zmiana. Rewelacyjna separacja stereo, ponad 50 dB. Czułość użytkowa niczego sobie. I to, co mówię, zdolność do odtwarzania bezszelestnego, nawet słabych stacji. Kilka słów się należało temu tunerowi, kawał dobrego sprzętu. Jeśli chodzi o jakość dźwięku i o dźwięk, tutaj ciężko to ocenić, ciężko to zmierzyć, więc to pozostawiam już użytkownikom do oceny. U mnie ten tuner zostaje, jeśli chodzi nie o ten konkretnie, ale o ten model, zostaje ze mną. Odsłuchuję go sobie na spokojnie każdego dnia i cieszy moje ucho. To tyle. Jak słyszycie, już mi zaschło w gardle coś. Za dużo gadałem. Długi odcinek. Dobrej nocy. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.